Siemanko, witam na serii Le Mache. Oczywiście gramy w Farming Simulator 25 i ten odcinek rozpoczynamy, jak widzicie, transportem wody. Oczywiście wodę wieziemy na pastwisko dla opasów. Niekoniecznie ta cała beczka jest tam potrzebna, ale w tym momencie, szczerze mówiąc, nie mam za wiele prac polowych, oprócz chwastów. Trzeba będzie jeszcze opryskać 2 pola. Ale w tym momencie nawet nie mam jeszcze pomysłu, jaki będzie opryskiwacz. Ten opryskiwacz, który mam na gospodarstwie, na pewno będzie sprzedany, natomiast w zastępstwie nie wiem jeszcze, jaki będzie opryskiwacz. Dobra, dojechaliśmy sobie tutaj na pastwisko, zaraz otworzę bramę i zobaczymy, jak wygląda sytuacja z wodą tutaj. Tak jak mi się wydawało, tutaj niekoniecznie będzie potrzebne, aby ta cała beczka była tutaj opróżniona, no ale spokojnie, później jeszcze wracając na gospodarstwo, pojedziemy jeszcze raz zatankować, bo wieczorem na pewno też pojadę jeszcze dodatkowo w sumie do ślimaków, bo tam już w sumie ciekawie się zrobiło, tylko czekam, aż masło się wyprodukuje, chociaż jeżeli się nie mylę, to te masło też powinno być już wyprodukowane. Tutaj na tym pastwisku, jak widzicie, troszeczkę za mało zwierząt jest. Można by jeszcze więcej tutaj dorzucić tych zwierzaków. Fajnie wyglądają te małe szarlesnie. No dobrze, skończyliśmy nalewać tą wodę. Możemy zjechać i tak jak powiedziałem, zanim dojedziemy jeszcze na gospodarstwo, to jeszcze tutaj dotankujemy, bo na pewno wieczorem albo jeszcze, no, w zależności kiedy wyjdziemy z lasu, bo dzisiaj wracamy do lasu, znaczy w lesie będzie troszeczkę do roboty, nie? Przypomniałem sobie o tych chwastach i w sumie to dobrze, bo będzie okazja wreszcie sprzedać ten opryskiwacz, on tam jest, no, ale to jest standardowy Hardy, tak więc on już się tutaj opatrzy. No gramy prawie 2 lata w farminga, tak więc czas, żeby tutaj sobie pobrać jakiś fajny opryskiwacz. W ogóle zobaczcie, jak wygląda tutaj sorgo. Bardzo fajnie, może przybliżę, żebyście dokładnie zobaczyli. Fajne są te roślinki, elegancko to wygląda. No ale mało fajnie wyglądają chwasty. Tutaj był po prostu głęboszowane, wiadomo było, że będą chwasty. No i one się tutaj dosyć mocno rzuciły. Mam troszeczkę pieniędzy, tak więc zainwestujemy w opryskiwacz, tak jak powiedziałem. Ten Hardy będzie sprzedany, bo dodatkowo i tak musiałem jeszcze zainwestować trochę pieniędzy w odpowiedni osprzęt do zwalczania chwastów, nie? Chodzi o te czujniki i tak dalej. Nie wiem, ile to by mogło kosztować. Tak więc już lepiej sobie kupić nowy opryskiwacz. Najprawdopodobniej będzie to Kun. Jeżeli się nie mylę, na Mudhubie jest fajny Deltis. W związku z tym chyba coś takiego będzie. Widzę też, że jest masełko. To oznacza, że można by już przygotować albo zacząć przygotowywać te ślimaki, czy coś takiego. No ale to tam wieczorem dopiero pojedziemy, a może dopiero w czerwcu będziemy to robili. Jest jeszcze jedna rzecz, zanim pójdziemy do roboty, do lasu. W sumie, dobra, jeszcze to nie. Zastanawiam się, bo w sumie zaoszczędzę trochę pieniędzy na tym, że tą sadzarkę nie będę kupował, tylko będę ręcznie sadził. I chyba kupimy te pole, najprawdopodobniej. Tutaj jest, jak widzicie, o proszę bardzo, rośnie sobie lucerna i ona jest gotowa do tego, żeby ją zebrać, w tym sensie, żeby ją wymucić, nie? Wiecie, jak to fajnie się robi tutaj, wymucę, tutaj mam nasiona i jednocześnie zrobię sobie siano. Tak więc to szybciutko można tutaj zrobić i najprawdopodobniej te pole będzie kupione. Ja już teraz trochę zrewidowałem to, jakie pola chciałbym tutaj kupować po tej karze. W sumie nie dostałem kary za to, że tutaj opryskiwałem, znaczy nawoziłem blisko rzeki. Za to nie dostałem kary, ale ostrzeżenie tylko. W związku z tym będę kupował takie pola dosyć daleko od rzek i od jezior i tak dalej, żeby się nie ładować jakieś problemy. Tak więc najprawdopodobniej kupimy tutaj. Tutaj jest 1,6 hektara. 88 000. Wydaje mi się, że tutaj spokojnie można zainwestować w te pole. To, że do prac w lesie i w tartaku będziemy musieli wrócić jeszcze przed żniwami, no to wiedziałem oczywiście już zimową porą, bo tutaj jest kwestia tego typu, że jedna z fabryk, nawet gdybym maksymalnie tam nawiózł tego drewna, to i tak tylko wystarcza na produkcję na pół roku, jeżeli się nie mylę. Dodatkowo, jeżeli się nie mylę, to w małym tartaku tam niewiele tego drewna zostało. A no nie będę ukrywał, że tak naprawdę tutaj zarabiam w tym momencie raczej na tym, w sumie nie na raczej, bo zarabiam po prostu na tym, że przerabiam te drewno i tutaj uzyskujemy tarcice, ale też te drewno opałowe, którego akurat teraz nie sprzedaję.
No to w związku z tym, że to sprzedajemy, to sobie mogę kupić pole, bo właśnie kupiłem pole, to o którym mówiłem, ale tam będziemy pracowali później, bo tutaj jest istotna rzecz. Zobaczcie, brakujące materiały. W małym tartaku już nie ma materiałów. Te materiały leżą sobie tutaj. Okej, i to był taki pomysł, że gdyby była taka sytuacja jak teraz, już nie ma materiałów, ale mam jeszcze jakąś robotę do zrobienia, to sobie tylko przyjeżdżam tutaj i przeciągam to. Natomiast teraz i tak mam wolne, znaczy może nie tyle wolne, ale spokojnie możemy sobie tutaj popracować. Dużo tutaj czasu mi to nie zajmie, bo co prawda tutaj oczywiście trzeba będzie trochę tego drewna dowieść, ale tak naprawdę najważniejsze jest tutaj dzisiaj wizyta w kontekście tego, żeby po prostu posadzić również las. Drzewa. Zresztą nawet nie wiem jakie będą, najprawdopodobniej dęby. A mi się wydaje. Dobra, podłączymy sobie w tą wciągarkę, którą tutaj mam. Docelowo będzie ta duża wciągarka, ale szczerze mówiąc tą dużą wciągarką robi się lepiej zimową porą. Z racji tego, że no latem w lesie, latem las wygląda całkowicie inaczej niż zimą. Chodzi o to, że jest po prostu ta szata bogata i po prostu czasami, a zwłaszcza w takim lesie jak tutaj, gdzie są drzewa liściaste, no to się robi taka dżungla, nie? Nic nie widać za bardzo, nie? Zimową porą to widać z daleka i jest łatwiej transportować. Tutaj nawet, jest dosyć dużo tych płót, tak więc cieszę się bardzo, bo taki miał być pomysł, żeby tutaj zostały te duże kłody, które mają dużo drewna i łatwo jest je podpiąć, przyciągnąć i zaraz ruszy z powrotem z kopyta produkcja, więc tutaj sobie podczepimy. No zobaczcie jakie tutaj są tereny. A więc jak tutaj pierwszym razem pracowałem, to ja tu tłumaczyłem, że no tutaj to mechanizacja za bardzo nie będzie rozwinięta, w tym sensie, że jakiś zmechanizowany nie wiem, wyrąb lasu, no to raczej nie wchodzi w grę, bo teren jest trudny, a zresztą w sumie fajnie jest też, nie podłączyłem, fajnie jest też sobie tutaj popracować właśnie w taki sposób, nie? Dobra. No i też sadzenie tutaj, sadzarką nie będziemy tutaj sadzili z dwóch powodów. Ciężko tutaj się będzie sadziło czymś takim, zobaczcie jakie nierówności są, a druga, chyba najważniejsza rzecz, ta sadzarka jest tak oklepana w farmingu, nie wiem czy on czasami coś przy niej nie pogrzebali w 25, czy to nadal jest ten sam model, który tutaj jest od zarania dziejów, a przynajmniej od kiedy w farmingu można właśnie w podstawce sobie drzewa tutaj wycinać i generalnie sadzić również, to też istotne. Tak więc posadzimy trochę drzew, bo ten las musi tutaj nam odrosnąć, no bo wydaje mi się, że tak w ciągu 2 lat, no to wytniemy go całkowicie, nie? No fajnie, produkcja ruszyła, bo tutaj ta kłoda miała około 4000 litrów drewna. Jak widzicie, chodzi o mały tartak, bo tutaj mamy dane z 2 produkcji. Ta druga produkcja, tam jest wystarczająco dużo tego drewna, tak więc nie będziemy chyba tam wozili na ten moment. Dobra. A w zasadzie ja myślałem, że to będziemy tam bardziej dowozili, ale chyba sobie to odpuścimy. No dobrze, polecimy jeszcze z jedną, może 2 kłody, przytargamy tutaj, żeby tutaj zapewnić materiał do produkcji, natomiast później będziemy musieli tutaj zająć się sadzeniem i będziemy sadzili to ręcznie. Sadzili będziemy ręcznie, niewiele drzew będziemy mogli tutaj sadzić, bo będziemy sadzili i tak drzewa liściaste, nie iglaste, bo chciałem powiedzieć iglaste, ale nie. Liściaste, tylko tak, to weźmiemy sobie. I będą to najprawdopodobniej dęby, ewentualnie wiązy, bo te wiązy amerykańskie w sumie dosyć mi się też podobają. Tylko nie wiem, czy czasami te wiązy nie rosną jakoś bardzo długo. Czy pamiętam. W ogóle tutaj jest niezła jazda z tym, jak rosną drzewa, nie? A w sumie może to nawet nie wiem, bo może Giants to poprawił. Ale chociaż podejrzewam, chyba tego nie poprawił z racji tego, że to chyba wszystkim pasuje, nie? I mimo tego, że to jest to chore, a przynajmniej było chore kiedyś, jak tutaj te drzewa rosły, w jakim tempie szybkim, jak to działało. No ale generalnie jest kilka takich rzeczy w farmingu, które są dziwne, ale wszystkim pasuje, żeby tak było, bo się łatwiej zarabia i tak dalej, i tak dalej. I nikt nie mówi, że to jest mało realistyczne, nie? Chociażby fakt, że możesz sobie kupić pole, zebrać zboże z niego, nie? Sprzedać te zboże, sprzedać pole i tak dalej, nie? No takie
triki 7-latka na to, jak się tutaj dorobić i zrób z tego poradnik, żeby wszyscy wiedzieli, nie? Jak każdy o tym wie, nie? Czy coś takiego. Tak więc wiecie, o co chodzi. Mimo tego, że są takie rzeczy, one są tutaj. No i nikomu chyba za bardzo nie zależy na tym, żeby to naprawiać, bo wszyscy zyskują na tym. I chyba nadal jest tego typu sytuacja, że tutaj w tej grze drzewa rosną zdecydowanie za szybko. Zdecydowanie za szybko. Chociaż, szczerze mówiąc, może to jakaś aktualizacja coś tam pozmieniała. Już nie pamiętam, no bo tych aktualizacji było bardzo dużo i 20, nie? Chociaż nie, przepraszam. Na samym starcie już była wersja 1.3 chyba. Jeżeli się nie mylę. 3.1 nawet, już nie pamiętam. Tak więc kwestia aktualizacji tej gry no jest taka, że jeszcze chyba będziemy mieli jedną aktualizację. Chyba w tym tygodniu, co nie? Znaczy nie w tym tygodniu, bo ten materiał będzie w niedzielę, no ale przed premierą następnego dodatku, nie? Która już niedługo będzie. Za w sumie kilka dni, za 10 dni, tak? Czy jakoś tak. Więc niewiele czasu jeszcze zostało. Tak więc jeszcze będzie jedna aktualizacja. Zobaczymy, co tym razem Giants tam zrobi. Dobra, spadamy z tą kłodą. I to chyba będzie ostatnia kłoda. Później sobie tu jeszcze pościągam to. Natomiast chciałbym też przetestować jedną z polityk, którą tutaj mogę, znaczy jestem oceniany, a mianowicie jeżeli chodzi o leśnictwo, to jest tak zwane zrównoważone leśnictwo. To oznacza, że w modyfikacji Red Tape modyfikacja ta bada, ile drzew wycinasz w takim jak gdyby w interwałach miesięcznych, czyli raz na miesiąc sprawdza, ile drzew wyciąłeś i ile posadziłeś, bo jeżeli nie posadziłeś, no to chyba możecie mieć nawet możecie mieć ujemne punkty, które tutaj mają wpływ na to, jak jest oceniane nasze gospodarstwo. W zasadzie nie do końca nawet jeszcze wiem, jak wygląda ta mechanika, bo już wiele tutaj tych mechanik, tych polityk i tak dalej już sobie poznałem i wiem, jak to działa. Natomiast akurat w przypadku tej polityki wiedziałem, że będę musiał tutaj sprawdzić na serii, w związku z tym żadnego tam skryptu nie rozbierałem odpowiedniego, który za to odpowiada, bo wiedziałem, że sobie tutaj tak sprawdzę fizycznie, nie? W tym sensie, że w maju tutaj wytniemy kilka drzew, posadzimy kilka drzew i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, nie? Hej, zaraz wam pokażę chyba, bo nie wiem, czy wiecie, o czym mówię. Tu jest taka polityka... O właśnie, zrównoważone leśnictwo. I za ubiegły miesiąc nie dostałem żadnych punktów, nie? A tutaj chodzi o to, żeby mieć odpowiednio wysoki poziom. Dzięki temu będą ciekawsze programy i tak dalej. Tak więc o to też chodzi. Natomiast zobaczymy, jak tutaj, ile tych drzewa trzeba, czy będzie... Wystarczy, że jedno jest więcej posadzone niż na przykład wycięte, że na przykład 6 posadzimy, a 5 wytniemy. To wystarczy, czy też, no jeszcze pomyślimy, zobaczymy, jak to będzie. Dlatego też to fajnie jest akurat w tym przypadku, że będziemy sadzili drzewa liściaste, nie? Nie musimy ich wtedy sadzić setki albo tysięcy, tylko wystarczy w sumie niewielka ilość, bo dosyć dużo drewna z każdego drzewa uzyskuje się, więc to jest fajne, dobra. Tą kłodę jeszcze zaciągniemy i zaczynamy sadzić, chociaż będziemy musieli chyba jeszcze pojechać do sklepu. No, chyba tak. Żadnej sadzarki nie będziemy kupowali, tylko kupię sobie łopatę chyba. Będziemy sadzili. No i oczywiście sadzonki są potrzebne i odpowiednia modyfikacja, która pozwoli wam robić to w trybie manualnym. Nie wiem, czy to już... Pewnie dzisiaj wspominałem o tym, że ta modyfikacja też była dostępna w FS22 i teraz też jest dostępna już. Ile tutaj tego mamy? O, szybciutko zrobiliśmy, nie? Dobra, ciągnik możemy... Chociaż nie, pojedziemy sobie do lasu. Okej. Będziemy musieli znaleźć miejscówkę na jakąś takie... Miejscówkę będziemy musieli znaleźć, gdzie by postawić taką szopę. Bo w tej szopie będziemy różne ciekawe rzeczy przetrzymywać. Chyba w cieniu tych dwóch drzew. Które później zetniemy, tak? Najprawdopodobniej tak będzie. Tak. Jeszcze mało tego. Ja tutaj zetnę nawet takie... Nie no, te małe... Nie wiem, czy one nie rosną. Tak więc powycinam tutaj, czy są duże, czy nie. I w tym miejscu zacznę sadzić. Tak. I będę tak co miesiąc tu przyjeżdżę, za każdym razem i tam kilka dosadzimy sobie tych drzewek. Dobra, lecimy, najpierw posadzimy, nie posadzimy, tylko postawimy budynek, który za to odpowiadał będzie. Domy rolnika, narzędzia.
Nie to jest trochę za mała opcja. Tą używałem w przypadku chyba Farming Simulator 22. Tutaj kupimy poważniejszą rzecz, będziemy mogli też przechowywać pilarkę tutaj i tak dalej. Ale wydaje mi się, że w takiej pozycji powinno to być postawione, że tutaj za blisko nie można, ale mam nadzieję, że tutaj mocno nie odkształci terenu. Fajnie. No i mamy coś takiego. A w tej chatce leśnika mamy 2 łopaty, czyli w trybie multi we 2 można to sadzić. Można też pilarkę tutaj odłożyć i spreje. No w sumie dlaczegoż by nie. Pilarkę mógłbyśmy tutaj odłożyć i spray chyba podobna sytuacja będzie. Też możemy odłożyć, dobra. Natomiast czegoś takiego nie będziemy mogli odłożyć tej siekiery, ponieważ on robi tutaj za pilarkę, ma tylko jedno miejsce, szkoda. Ale czy nie będę mógł odłożyć to przy tym? Tutaj gdzieś? Na podejście? Ciekawe, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Zarypiście, fajnie to wygląda, co nie? Dobra, mamy tutaj łopatę. Możemy tą łopatę sobie wziąć. No i chyba wiecie o co chodzi. Tylko, że nie ma sadzonek jeszcze, nie? Niestety nie ma sadzonek, więc te sadzonki będą tutaj potrzebne. I pojedziemy sobie zakupić te sadzonki. Tak więc na razie tą łopatę sobie tutaj odłożymy. A w sumie też wezmę pilarkę. Tak, zdecydowanie. Bo tak jak powiedziałem, będę sadził drzewa, ale żeby później było też łatwo rozpoznać, to zacznę od tej części. Tu posadzę. Następnym razem jak będę tutaj dosadzał ten las, bo nie będę sadził na całości, tylko nie wiem, raz na 3 miesiące, jeden kwartał, później drugi kwartał i tak dalej. Później będę te drzewa też wycinał sukcesywnie, nie? Czyli będzie taka sytuacja, nie? Prawie 4000 dostałem za to, że sprzedałem tutaj drewno opałowe, bo oczywiście i lecimy teraz po sadzonki. No i tak sobie pomyślałem, żeby nie robić pustych przejazdów, no to w drodze do sklepu, tu mam taką miejscówkę i wiem, że tutaj można sprzedać. Nawet brama jest non-stop otwarta, żeby nie zamykać i otwierać, tak więc za 3000 litrów dostałem chyba 4000, jakoś tak, już nie pamiętam. Czyli wystarczy, żeby zakupić sadzonki. Najprawdopodobniej kupię 3 rodzaje drzew. Kupuję dęby na pewno. Po pierwsze one są fajne, duże i tak dalej, ale druga rzecz jest tego typu, jest banalna sytuacja. One najszybciej rosną w farmingu, jeżeli się nie mylę. Jeżeli nic Giants nie zmienił, to one chyba najszybciej rosną. I jeżeli gra ktoś tak standardowo, że miesiąc to jest 1 dzień w grze, to w sumie w ciągu 2 lat osiągają maksymalną wielkość, jeżeli się nie mylę. Tak więc to jest troszeczkę tutaj na głowie postawione. Aha, właśnie, bo teraz tak... Gdzie to znajdziemy? A, jeszcze sprawdzimy sobie okazje jakieś. Jest Kubota. Nie będziemy kupowali. Coś innego będziemy chcieli kupić. I ta przyczepka, dobra. Tą przyczepkę mam. Aha, właśnie. Będę musiał opróżnić, bo pod tartakiem stoi też pełna przyczepa. I to trzeba będzie opróżnić z racji tego, że chcę jednak jeszcze zrobić siano z lucerny. Więc trzeba będzie zwozić z troszeczkę większego... z większej odległości, dobra, ale to później ogarniemy. Mamy sadzonki i tak jak powiedziałem, wiąz amerykański, już nie pamiętam czy on długo rośnie, on też chyba jest jednym z drzew, które bardzo krótko, znaczy najkrócej rosną, tak więc jedna paleta wiązów, jabłoń, nie, lipa, dąb, tak, weźmiemy sobie dęby. Na razie kupimy niewiele tego, bo nie wiem, czy w tym domku będzie można składować. Dobra, i jeszcze jeden rodzaj, buki na przykład. Chociaż nie, no spoko, bo te buki są... Chciałem, żeby były europejskie raczej, nie? Albo klona moglibyśmy. Brzozę, tej brzozy nienawidzę. Dobra, szkoda, że na tej mapie nie ma... Za każdym razem powtarzam to, kiedy mam jakąś możliwość pogrania sobie na jakiejś mapie i zawsze żałuję, że na tej mapie nie ma drzew z Farming Simulator 22. Na Hofbergman są, zwłaszcza wierzby i brzozy, no one robią robotę, nie? To sobie wystarczy, nie? Ale niestety tutaj nie ma. Farming Simulator 25 fajne są drzewa, ładnie one wyglądają, ale nie są takie europejskie bardzo. Jakieś takie... właśnie nie są europejskie. Nawet na szkockiej mapie są. Chociaż tam na szkockiej mapie są też dodatkowe drzewa. Dobra, pyk. Sadzoneczki sobie wrzucimy na przyczepkę i wracamy z powrotem. Zasadzimy... Zresztą przetestujemy to sobie, jak to będzie wyglądało z tym sadzeniem, bo
Bo szczerze mówiąc już nie pamiętam jak to było. A nie, dobrze. Bo tutaj są 3 palety. Ej, powiedzą mnie. To sobie poustawiamy tak na bok. W przeciwnym przypadku nie wiem jak to będzie. Więc tutaj sobie ustawimy. Nie, spokojnie na 3. Nawet się zastanawiam, czy by nie wziąć sobie teraz zakupić oprysk na chwasty, ale przecież jak będę kupował opryskiwacz, to od razu go tutaj zalejemy. Dojechaliśmy, mamy 3 rodzaje drzewek. Wyłączymy ciągnik i zobaczymy jaka jest sytuacja. Tak, trzeba będzie chyba to ściągnąć i trzeba będzie wziąć łopatę, czyli co? Dęby są tutaj, widzę po liściach. Małe dęby, okej, dobra. Od dębów zaczniemy, czyli najpierw musimy wziąć tą łopatę i teraz jak podejdziemy, to chyba będziemy mieli opcję zapnij pas, nie, ale więcej powinienem mieć opcji, może bliżej trzeba będzie podejść. Jest zapnij pas, R, ale usuń z palety, o właśnie. Aha, zły klawisz wciskałem. Dobra, okej. Zamiast, wiecie, bo przycisnąłem lewy przycisk, a powinienem przycisnąć prawy. I widzicie, dąb jest 10 sztuk i możemy sobie zacząć sadzić. Wiecie co? Posadzę sobie tutaj dęba jednego. Szkoda, że jest wysoka trawa, to nawet nie widać, że tutaj dołek się taki wykopuje. Dobra, okej. Przy drodze postawię sobie takie duże dęby, nie? Odpowiednia też odległość musi być, więc tutaj następny będzie. Dobra, trochę wysoka jest trawa. Te krzaki to ja tutaj przyjadę sobie i zmulczuję je, nie? Pousuwam, żeby mi te drzewka nie były zagłuszone, nie? Chociaż z drugiej strony to też robi klimat, nie? Dobra, tutaj sobie postawimy, bo tutaj chociaż będę widział, że drzewko rośnie, nie? Nie trzeba będzie jego szukać za bardzo, bo przez chyba pierwsze 2 miesiące to tutaj nie będzie jakichś rewelacyjnych, dużych wzrostów. Nawet kolizji nie ma na pierwszym etapie. Chyba przez pierwsze 2 lata drzewka w ogóle nie mają kolizji, dopiero później mają. Tak więc 3 posadzone. Tutaj następną miejscóweczkę sobie strzelimy. Za daleko od drogi. Tutaj, nie no, tutaj postawimy, na trawie. Żeby wykorzystać całą tą przestrzeń, nie? Wziąć pod uwagę również, że te drzewa mają dosyć dużą koronę, tak więc żeby się nie gnieździły. Znaczy, żeby nie było zbyt ciasno. Dobra, okej. Ile już posadziłem? A, dobra, tutaj jest powiedziane. 5 sztuk posadziłem, okej. Czyli 5 dębów. Teraz sobie odłożymy to i nie wiem jak to będzie wyglądało, bo tutaj w tej szopce mamy też znaczy magazyn na sadzonki. Ale zaraz zobaczymy. O właśnie, zwróć sadzonki. I zwróciłem sadzonki, czyli... A nie! Aha, tutaj są. A, już chyba rozumiem o co chodzi. Ale fajnie to wygląda, nie? No rewelacyjnie. Jakby ta gra wyglądała, gdyby nie twórcy modyfikacji, to ja sobie nawet nie wyobrażam autentycznie. Powiem wam. Dobra, okej. Teraz musimy tak popatrzeć. Nie mogę? Aha, łopatę przez przypadek trzeba... Chyba odłożyłem też. Dobra. Teraz się zorientowałem. Muszę się trochę pouczyć tej modyfikacji. Dodaj do palety. Usuń z palety, tak? Dobra, prawym przyciskiem. No i teraz sadzimy buki. Buki mają jeszcze chyba większą koronę. Chociaż one dłużej będą rosły, to trzeba wziąć pod uwagę. Zdecydowanie dłużej będą rosły, czyli postawimy ją w takich miejscach. W zasadzie to powinienem od buków zacząć, bo one najdłużej będą, znaczy długo rosną. W związku z tym no powiedzmy gdzieś w takich miejscach, gdzieś tutaj niech sobie rośnie. Tutaj później powycinamy to. Podejrzewam, na jesień to już będą wycięte. Ta miejscówka. Dobra, tutaj buka jednego. Może gdzieś tutaj. Wystarczająco miejsca też jest. Fajnie. I wiecie co? Koło szopki sobie postawimy. Tylko nie, bo tutaj jest jeden taki duży pień, który będę musiał tutaj popracować. Zobaczcie, nie byłem w stanie ściąć niżej. I zobaczcie, takie coś tutaj wyrosło. Dobra, może tutaj, za tą... O, tutaj w tym miejscu, nie? Bo będziemy jeszcze... Zimową porą na pewno będę frezował tutaj, te pnie. Bo nie używam tutaj lumberjacka, bo niepotrzebny mi jest. Tak więc...
Tak to można by pilarką wyfrezować, nie? Nie wiem, czy tutaj chciałbym posadzić te drzewo. Raczej nie, bo ono będzie długo rosło, a tu będzie mi potrzebne wolne miejsce do transportu drewna. Wyciętych drzew. Dobra, to pójdziemy sobie... Chociaż nie... Ile już posadziłem? 3 takie i... Ile było? 5 tamtych. Czyli mamy 8. Wyciętych mam chyba 6, tak więc w sumie... Może to wystarczy. Ponieważ jak chcę sobie to przetestować, jak będę tutaj obdarowywany tymi punktami, nie? Tak więc... Chociaż nie, jeszcze gdzieś jedno posadzimy. Tam jest... No, najlepiej to posadzić gdzieś tak właśnie... daleko. Bo te drzewa będą tutaj długo rosły. Się wydaje, tutaj sobie posadzimy. Chociaż nie? Gdzie jest tamten? Dobra, spoko. Może jeszcze gdzieś dalej. Ojeju, tutaj tych drzew trochę będzie jeszcze do wycinania. Elegancko, fajnie to wygląda. Zaraz sobie sprawdzimy statystyki. Bo na razie to chyba wystarczy. Jeżeli się nie mylę, to 9 drzew teraz. A, i tu jeszcze jest zasięg. Jest pokazane. Od ostatniego drzewa. Ja nie zwróciłem nawet na to uwagi, że jest teraz pokazany odległość, nie? To było kiedyś istotne, nie wiem czy pamiętacie, wybitna mechanika w The Seasons, nie? Gdzie było istotne, jaka odległość od drzew była, nie? Drzewa rosły tylko do pewnej wysokości, jeżeli było zbyt gęsto, zbyt dużo drzew nasadzonych, to one przestawały rosnąć tam. I trzeba było prześwietlić, znaczy przerzedzić las. I wtedy to było naprawdę, no rewelacyjna mechanika. Zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Tutaj też chyba, w tym miejscu chyba są świerki, jeżeli się nie mylę. Ale dobra, weźmiemy sobie... Kurczę, wziąłem od razu z tym, z dębami, czyli... Bo ja chcę tylko zwrócić te sadzonki, ale zwracam z łopatą również. A jak wezmę łopatę, to biorę od razu sadzonki. Znaczy... Okej, ja mogę z powrotem wrzucić te sadzonki, bo tutaj mam dąb. Mogę wrzucić to z powrotem tu, na paletę, nie? O właśnie, tak jak teraz zrobiłem. Więc to jest okej. W związku z tym weźmiemy sobie jeszcze tutaj, stąd. O właśnie. I tutaj wiązy. Wiązy są wąskie raczej. Takie smukłe, tak więc można ich tutaj jeszcze dosadzić. Powiedzmy gdzieś w tym miejscu. Dobra. Będziemy sobie jeździli slalomem. Posadzimy troszkę tych drzew jednak. Dobra, sprawdzimy na statystykach jednak. Bo tak jak powiedziałem, dla mnie też jest istotne, ile jest tak. Ukończone misje. Znajdźki. A, właśnie, trzeba by poszukać znajdźki, jeżeli chcemy. Ścięte drzewa, dobrze mówiłem. 6, 11 posadzonych, czyli 5 różnicy. Dobra, okej. Zobaczymy, jakie punkty dostanę. W tym miesiącu to chyba wystarczy. Już więcej nie będę tutaj dosadzał. Tak, będziemy sobie... No, troszeczkę przetestuję sobie tą politykę. Jak to się nazywa ta polityka? Już nie pamiętam. Zarządzanie gnojowicą? Nie, zrównoważone leśnictwo. Bo to mnie interesuje i chciałbym sobie to przetestować, tak więc... Teraz tak, no nie wiem, tutaj zwrócimy to? Okej. Tutaj chyba w tym miejscu się pokazują tutaj sadzonki tych iglastych drzew. Dobra, pozostałe to trzeba będzie gdzieś zrzucić tutaj obok, niech sobie leżą, no. Dobra. Tak więc powiem wam, że całkiem ciekawie to wygląda, nie? I o wiele ciekawsze jest tego typu sadzenie drzew, nie? Autentycznie, co byśmy zrobili bez modyfikacji i bez twórców modyfikacji, tak jak na przykład GTX, nie? Który jest twórcą tej modyfikacji. Dobra, w dzisiejszym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę. I zapraszam na kolejne odcinki. Być może w następnym odcinku powiem wam, jak tutaj wygląda sytuacja, czy jakiś bonus dostaniemy, czy też nie. Może te drzewa już trochę podrosną, chociaż niekoniecznie. No zobaczymy. Na razie.